Siemaneczko, z tej strony Anton, witam was bardzo serdecznie, zapraszam na kolejny odcinek serii Hofbergman. Mamy czerwiec i dzisiejszy odcinek rozpoczynamy wizytą w sadzie. Tutaj możemy i musimy w sumie podlać drzewa. Mimo tego, że w nocy tutaj deszcz padał, to tutaj trzeba zawsze podlewać te drzewa. I wychodzi na to, że raz na miesiąc wystarczy tutaj podlewać. Ale też raz na miesiąc można tutaj będzie jabłka zbierać, to też jest fajne i dzisiaj chyba tym się zajmiemy, ponieważ jest czerwiec. Generalnie prac polowych nie mam w tym momencie, tak więc mogę się skupić na innych rzeczach. Jeszcze przed żniwami. Na pewno tutaj chciałem przetestować, jak wygląda zbiór tych jabłek i jak wyglądają te produkcje, bo one pewnie wyglądają ciekawie tutaj. Jak znam życie. Dobra, odstawimy sobie tą beczkę. Jeszcze mi tutaj troszeczkę zostało tej wody, to będę mógł przelać do tej dużej beczki. I tak za każdym razem pojadę sobie tam, tak więc za jakiś czas tu będzie naprawdę w tej beczce chyba dużo wody. Dobra, teraz tutaj powoli on będzie przelewał tą wodę, tak więc mamy trochę czasu. I tak, jaka jest sytuacja? Takie kluczowe rzeczy często robię w pierwszym dniu nowego miesiąca, żeby później było łatwo mi obliczyć, jak tutaj czasowo to wygląda. I w maju kupiłem ten sad w pierwszym tygodniu maja i tutaj też podlewaliśmy te drzewka i zobaczcie, po miesiącu jest taka sytuacja, że tutaj jabłek jest 119 na 120 litrów. No teraz już podlane te drzewka, tak więc, no ale tak było, tak się składa, że po prostu w momencie, kiedy tutaj już nie ma wody, no to jest sygnał, żeby też zebrać jabłka. Dzisiaj będziemy zbierali te jabłka, od razu je będziemy przerabiali. Tak więc będziemy musieli odpowiednie sprzęty kupić do zbioru. Z tego, co mi się wydaje, to ja już nawet je zakupiłem. Koszyk na pewno, natomiast czy skrzynka jest już kupiona, już nie pamiętam. I tu mamy dwie produkcje. Oczywiście jabłka można sprzedać, po prostu tak zebrane, ale to po prostu się nie opłaca. W tym sensie, znaczy są zawsze jakieś pieniądze, ale w porównaniu z tym, jakie możemy otrzymać wynagrodzenie za na przykład sprzedaż musu albo soku jabłkowego, bo tutaj mamy taką prasę do robienia soku jabłkowego, a tu jest taki kocioł do robienia musu, no to te pieniądze są tutaj znacznie większe. I to o wiele większe. Chyba najbardziej opłacalnym jest robienie musu, ale to zajmuje najwięcej czasu, w związku z tym chyba najwięcej roboty. Więc jeżeli ktoś gra na trudnych poziomach, to pewnie będzie próbował tutaj wszystko robić, przerobić te jabłka na mus, bo to jest najbardziej opłacalne. Ja gram na łatwym poziomie, tak więc nie będę aż tak mocno przyglądał się temu, ile tutaj mogę zarobić, tylko ile tutaj czasu muszę spędzić. Ale dzisiaj na pewno będę chciał przetestować sobie, jak to wygląda. Docelowo tutaj chyba potrzebny by był jakiś sprzęt, który będzie mechanizował tutaj zbiór tych jabłek. Nie w taki sposób, że będziemy gdzieś tam zrywali jabłka, jakiś kombajn czy coś takiego, ale nie, do transportu skrzynek. Chociaż ja mam takie wrażenia, byłem tutaj u gęsi przed chwilą też. U gęsi potrzebny jest sprzęt taki do pracy, do mechanizacji również. Ale to mam już nawet plan, jak to zrobić. Ale to w następnych odcinkach najprawdopodobniej. Tak więc wracamy teraz na gospodarstwo, bo jeżeli chodzi o tą mechanizację zbioru, to chodzi o to, żeby mieć jakiś ładowacz mały kołowy, który będzie targał sobie skrzynkę, ja tylko będę podjeżdżał pod drzewko, wciskał na przykład klawisz R i będą tam te jabłka wskakiwały do tej skrzynki. W związku z tym będzie to łatwiej. Fajnie by było, gdyby jeszcze do tego ładowacza można było podczepić tą beczkę z wodą, to już było w ogóle idealnie. Ale nie wiem, czy takie rozwiązania są gdzieś tutaj, bo jeżeli tak, to w sumie jest spoko, bo tak to za każdym razem muszę tam jechać większym ciągnikiem, żeby po prostu to działało. Nawet żeby tą beczkę przeciągnąć, co nie? Chyba że jeszcze pomyślimy. Mam już pewien pomysł, zobaczymy jak go zrealizujemy. Jeszcze muszę przemyśleć, zobaczyć jak to kosztuje, ile to kosztuje w sklepie i tak dalej. Tak więc to jest dopiero przyszłość. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Dobra, dojechaliśmy na gospodarstwo, to fajnie. 21 000, też fajna rzecz. Widzę, że tutaj może będziemy słomę przewozili, a może nie. Dzisiaj kilka rzeczy chciałbym na pewno zrobić. Takiego typu jak obornik pousuwać od krów, bo jest tego już dosyć dużo. Gnojowice na łąkę rozwiozłem, to w sumie tylko jedna beczka poszła, ale szczerze mówiąc pod trawę nie potrzeba aż dużo tak azotu, tak więc
To też. Zrobimy sobie, nie wiem czy robić TMR, ale chyba też, bo trochę jest tego czasu. Nie chcemy jakoś tak przewijać czasu, żeby tylko przewinąć do żniw, tylko żeby jeszcze jakoś efektywnie coś z tym zrobić, nie? Aha, kozy trzeba wywieźć do rzeźnika. Już nawet 2 chyba wywiozłem, tak więc to też trzeba będzie zrobić. Ale teraz lecę do sklepu, bo mam nową zabawkę oczywiście, w tym sensie, że są jabłka, nie? Kombajn trzeba naprawić, znaczy nie wiem, chyba jest naprawiony. Przygotować do żniw, nie? Może przystawkę do kukurydzy kupić? Zobaczymy. Dobra, wsiadamy, ponieważ musimy jechać jeszcze i zakupić skrzynki. I jest chyba jeszcze taki kosz wyklinowy do zbioru jabłek, tak więc to już chyba jest kupione nawet, jeżeli się nie mylę. Na pewno jest skupiony kosz. Chyba jedną skrzynkę kupiłem i to chyba wystarczy, ponieważ tam chyba nie będzie jakiejś dużych zbiorów, bo jedno drzewo to jest ile? 120 litrów jabłek. Do skrzyni się chyba mieści niecałe 400, czyli tak podejrzewam koło 3 drzew. Będzie można tam trząść gałęziami, żeby te jabłka spadły i tak się akurat złożyło, że idealnie do tej skrzynki wpadły, nie? Tak to jest. Dobra, zaraz zobaczymy. Jest skrzynka. Zakupiłem tą skrzynkę już. Teraz tak, jest i koszyk, tak? Więc przygotowałem się dzisiaj. I teraz jest kwestia tego typu. Wiem, że ta skrzynka jest lekka, tak więc można ją podnieść ręką. W związku z tym teoretycznie tutaj nie potrzebujemy żadnego sprzętu, którym będziemy musieli tą skrzynkę wozić i tak dalej, nie? Czyli jakiegoś, tak jak mówiłem, małego ładowacza. Ale tak sobie myślę, żeby to zrobić tak ładnie. Dobra, to na razie mamy tylko jedną skrzynkę. Z tymi skrzynkami to jest, co trzeba zwrócić uwagę, że mogą być różne. Możecie mieć problemy, jeżeli nie kupicie takiej, o której myślicie, że chcecie kupić, tak? Tak więc je kupujemy tutaj i one mają różne mechanizmy rozładunku, czyli taki standardowy, że po prostu na trigger podjeżdżamy i one się automatycznie rozładowują. Mamy coś takiego, że trzeba ją obrócić do góry nogami i żeby wyładować, to trzeba wcisnąć jakiś tam przycisk najprawdopodobniej. Do tego trzeba mieć odpowiedni sprzęt zakupiony, żeby to obrócić. Oczywiście w rękach też się to da obrócić, nie? Ale nie wiem, czy da się wywołać wyładunek. Natomiast tu jest też coś takiego, że można obrócić i one wtedy automatycznie się rozładują. To zależy, jak to podchodzi do rozgrywki, jeżeli chce bardziej jak gdyby taką, nie wiem, opcję bardziej realistyczną, czy coś takiego, no to może wybrać sobie taką opcję. 325 sztuk tutaj wchodzi, czyli to nawet nie całe 3 drzewa, bo na jednym drzewie jest 120, czyli dla 3 to by było 360, tak więc, a w tym małym to nawet nie wiem, ile wchodzi tutaj w tym koszyku, ale to weźmiemy, bo wydaje mi się, że ten mały koszyk jest spoko w sytuacji, kiedy byśmy chcieli sobie robić ten mus, bo ten mus jest, ta maszyna do robienia musu, ten duży garnek, dobra, jest po prostu w środku i z tą skrzynką nie wiem, czy tam będzie można wjechać. Może pewnie będzie można. Tylko, że to będzie utrudnione, żeby tam manewrować. Natomiast tym koszykiem będzie łatwiej to zrobić. Dobra, tędy sobie zjedziemy. W sumie polecimy sobie inną drogą. Chyba pojedziemy sobie tędy, jeżeli się nie mylę. Jest też dojazd do sadu. Bo tu jest ta nowa część. Zaraz jak przejedziemy przez taką fosę, to się rozpoczyna tutaj nowa część. Chyba już w tym miejscu jest nawet. To jest ta nowa część? Nie, to jeszcze nie, to jest jeszcze stara. Chociaż nie, no zobaczcie, już tutaj widzę coś. A nie, to jeszcze jest ta stara część. Chyba się zgubiłem. Chyba się zgubiłem. O nie, dobrze, już wiem. Dobra, już się znalazłem, bo tutaj raz się zgubiłem w tym miejscu, tak więc wiem, gdzie jestem. Dlatego powiedziałem, że tu musi być taka fosa, to oddziela tą starą część mapy od nowej. I tutaj po prawej stronie mamy zbiornik na wodę. A po lewej stronie, jak będziemy jechali, to dojedziemy do gęśnika, tam gdzie gęsi mamy, nie wiem, czy to się tak nazywa, poprzez analogię do kurnika wymyśliłem sobie, ale pewnie to tak się nazywa. I proszę bardzo, jest już sad. Dobra, on się tutaj... Powiem wam, że ten busik bardzo fajny jest pod tym względem, on niesamowicie przylepia się do drogi. Naprawdę możecie jechać bardzo szybko, skręcacie i się nie wywróci. Bardzo, to jest dosyć ciekawe. Ale jest też taki troszeczkę miękki, w tym sensie, że się fajnie buja i tak dalej, jak gdzieś jedziemy po jakimś terenie trudniejszym. Dobra, rozładujemy.
No i też fajne, fajne dźwięki ma, co nie? Dobra. Widać, że to jest nowoczesny sprzęt, nie? W tym sensie. Wszystkie normy spełnia. Na pewno. Dobra, teraz tak. Zacznijmy od tego. To, o czym mówiłem. Ja już wcześniej sobie to sprawdziłem. Nie będę teraz tutaj wam potwierdzał albo nie. I szukał, ile to kosztuje i tak dalej, ale mus sprzedaje się chyba, jedno jabłko to jest 1 litr musu i jest najwyższa cena. Tutaj w tym przypadku są jeszcze odpady i tu jest chyba z 1 litra jabłek się robi 0,9 litrów soku, ale tutaj ta produkcja jest szybka, zachodzi szybko. W związku z tym, widzicie, tutaj można skrzynkę, bo tutaj ciężko będzie tą skrzynkę wnieść, nie? Wjechać czymś, nie? Z tą skrzynką. To tą skrzynkę można wysypać, o właśnie tutaj. Właśnie dlatego tu jest. I tam jest taki koszyk. I tutaj jest o wiele większa pojemność, tak więc jeżeli chcecie zrobić to na szybko, to raczej sok będziecie robili. I to można wtedy wrzucić na jakiś wózek widłowy albo jakiś sprzęt. I chyba też tak załadować. Tu jest większa pojemność, natomiast nie wiem jaka jest pojemność w przypadku koszyka. Sobie podchodzimy, wciskamy. No i proszę bardzo, jabłka się ładnie układają. Zaraz zobaczymy, ile tego jest tutaj. Tylko 40, czyli jedno drzewo na 3 razy musiałbym tutaj chodzić, nie? Ale to na razie mi wystarczy, od razu sobie wrzucamy. Dobra, one tam ładnie wskoczyły. Zobaczcie, jak to wygląda. Jak pamiętacie, w Farming Simulator 22 taki garnek był, czy taka maszyna do robienia dżemów, ona stała na gospodarstwie w garażu. Jeżeli się nie mylę. I chyba tam, już nie pamiętam, co tam się robiło. Czy jakieś robiło się dżemy też z wiśni? Czy też z jabłek? Nie, z jabłek tam się coś pędziło. Już nie pamiętam autentycznie. Akurat, szczerze mówiąc, chyba nawet tego nie robiłem w Farming Simulator 22. Tych przetworów. Już nie pamiętam, autentycznie. Nie pamiętam. Wielki smuteczek, bo w 22 nie pędziłem bimbrów. Ani żadnych cydrów i tak dalej. Tak więc, jeżeli będzie taka okazja w Farming Simulator 25, to na pewno tego nie ominę. Na pewno będziemy chcieli coś takiego zrobić. Co ciekawe, te jabłka, gdybyście chcieli sprzedać po prostu jako jabłka, to możecie je sprzedać właśnie w wytwórni cydru. Tylko, że tam to jest tylko punkt sprzedaży, jeżeli się nie mylę, na ten etap rozwoju tej mapy. Być może w przyszłości będzie tutaj jakaś możliwość, nie wiem, produkcji cydru, bo to jest chyba, już nie pamiętam, jak to się nazywa to miejsce. To jest na mapce, można znaleźć. I to się znajduje gdzieś tutaj. Produkcja cydru i gorzelnia. Tak więc może się tutaj dziać, bo tutaj miód się między innymi sprzedaje, czy coś takiego. Ale na razie się to tylko i wyłącznie sprzedaje, ale to chyba może być w przyszłości jakaś produkcja. Chciałem zauważyć, że w tym miejscu na tej mapie jest browar, ale on nie jest aktywny i jest w opisie nawet napisane, że ten browar będzie aktywny w przyszłych wersjach tej mapy. Tak więc, no, czekamy, nie? Zobaczymy, jaki to będzie browar. Czy będzie chmiel z powrotem? Uprawa chmielu. Zobaczcie, możecie tę skrzynkę spokojnie podnieść. I podejrzewam, nawet jak zbierzemy, to tak, ona dalej... Nie, zobaczcie, 61. Czyli co, standardowo można podnieść tutaj do 200 kg. Czyli zobaczcie, można będzie spokojnie z takiej skrzynki tutaj sobie po prostu podnieść ją. Dobra, ile tu jeszcze jest do tego garnka? Jeszcze... Tutaj chyba nie zebrałem wszystkiego z tego drzewa, bo widzę, że są jabłka. To też fajnie wygląda, co nie? Że są jabłka i... wizualnie po prostu, że one znikają, nie? To są już stare, dobre standardy na Hofbergman od wielu, wielu lat. Okej, to sobie wrzucimy. I trzeba włączyć teraz tą maszynę. Tak, tu zamykamy... A nie, to jeszcze chyba nie. Klapy się zamyka tutaj. A tu się włącza... O właśnie, włączyliśmy. I ta produkcja nie będzie jakoś wybitnie duża. Zobaczcie, tu się obracają te jabłka. Dobra, okej. I ona nie będzie jakoś wybitnie w tym sensie wydajna, w tym sensie, że tutaj to szybko zrobimy. Nie wiem, próbuję teraz okno zarządzania. O, tu jest. Jakie są wymagania, tak? 1:1, to o czym mówiłem, 7200 cykli, czyli tak w sumie tak naprawdę to nie jesteście w stanie tutaj
możecie to przerobić wszystko na mus, nie? Jeżeli ktoś ma więcej czasu, ja tutaj w sumie akurat w tym miesiącu mogę to zrobić wszystko i chyba to większość przerobię na mus. Zdecydowaną większość przerobię sobie tutaj na mus, bo trochę jest czasu, to o czym mówiłem. Nie ma żadnych prac polowych i tak dalej. Natomiast też będę chciał wypróbować zrobienie soku, przy czym robienie soku jest o wiele szybsze, bo jest ta maszyna o wiele bardziej wydajna. Natomiast po pierwsze, ten sok od razu chyba nie sprzedacie, jeżeli się nie mylę, ponieważ i to często jest takie pytanie, dlatego od razu tłumaczę, bo być może już mieliście taki problem, że robicie ten sok i on się nigdzie nie pokazuje, bo w odróżnieniu, przyspieszymy sobie trochę czas, to szybciej nam to tutaj poleci, bo w odróżnieniu od musu, to ten mus za chwilę się zacznie pokazywać tutaj. Tutaj wszystkie te zebraliśmy? Dobra. Tutaj mamy... Ale sobie zobaczę. Natomiast sok z jabłek, on się generuje w takim dużym kontenerze i to jest chyba kontener o pojemności 4000 litrów. Tak więc, żeby w ogóle się zrobił taki kontener z tym sokiem, to tutaj no ze 2 miesiące trzeba walczyć, nie? Żeby ten kontener się tutaj uzupełnił, znaczy zrobił, żeby on się wygenerował. Bo tylko chyba w takiej postaci można tutaj odebrać ten sok. Czyli tam wrzuciliśmy, tutaj wrzuciliśmy, nie? To zleciało sobie tam. Jest tutaj taka skrzynka i z tej skrzynki tutaj podchodzimy, włączamy sobie prasę i to na zimno jest tłoczony chyba ten sok, nie? I on się tu będzie zbierał. Znaczy nie wiem, czy to będzie 4000 czy 1000 litrów, ale to naprawdę dosyć długo będzie trwało tutaj. Dlatego co niektórzy tracą cierpliwość i mówią, że coś tutaj się dziwnego dzieje, próbują jakoś odebrać ten sok, czy coś takiego. Gdzieś jakimiś beczkami, a on się chyba, właśnie tutaj, powinien zmaterializować. Być może, muszę sprawdzić, czy te beczki nowe to też nie obsługują tego soku, bo być może one też mają możliwość przewożenia soku, ale nie wiem, musiałbym to sprawdzić. Na pewno to. I tutaj jest, właśnie, to jest chyba ten sok, nie? A to? Nie, też mam możliwość przewożenia soku. Czyli w sumie spoko. Można by spróbować. Można by spróbować z tym. Ale to, tak jak powiedziałem, na razie tego nie będę robił. Może jesienią, albo, nie wiem, latem może to będę robił, kiedy będę miał żniwa i tutaj nie będę miał za bardzo czasu, żeby się bawić z tym. Bo tutaj ten mus jabłkowy to o wiele wolniej się robi. Zobaczcie, tutaj już ile przerobiłem tych jabłek. A tutaj te jabłka wolniej się przetwarza. Dobra, lecimy sobie dalej z tym zbiorem. Gdzie jest ta? Tu weźmiemy to. Może tak, weźmiemy, że skrzynki... Gdzie jest skrzynka? A, tutaj jest. Się wystraszyłem, że już zgubiłem skrzynkę, nie? No i troszeczkę będzie chodzenia, dlatego fajnie by było wrzucić tą skrzynkę na jakiś wózek widłowy i podjeżdżać sobie, nie? Tylko, że chyba do tego jest tylko jeden sprzęt taki dedykowany i to trzeba będzie kupić. Podejrzewam. Ale i też planowałem ten sprzęcik kupić, tak więc jak najbardziej. Dobra. Ej, chyba jeszcze tutaj coś jest do rozładowania. O, jest trochę tych jabłek jeszcze. Dobra, okej. Fajnie by było, gdyby można było je nawozić i tak dalej. Ale to, o czym mówiłem już kilka razy, że te nowsze Hofbergmany, które są już... Bo ponieważ mapa Hofbergman stała się bardzo już popularna, bardzo dużo osób gra na tej mapie. To nie jest taka mapa niszowa, jak to kiedyś bywało. W związku z tym ona, mam takie wrażenie, się robi coraz mniej wymagająca. W tym sensie, że są wszystkie te fajne rzeczy, typu, nie wiem, sad, gdzie będziecie zbierali te jabłka i tak dalej, ale są jest to coraz bardziej przystępne. Coraz mniej tutaj roboty trzeba robić. Kiedyś takie jabłka trzeba było jeszcze nawozić na przykład, nie? I zbiór był utrudniony. Był bardziej utrudniony, nie? I trzeba było jeszcze chyba obornik wozić pod te drzewka i tak dalej, więc więcej było roboty. Nie, zobaczcie, można też to wrzucić, tak. Tylko, że tu będzie trochę kombinowania, no tak, trochę będzie już kombinowania, nie? Ale można. Ciekawe, czy z tego będzie można wrzucić do koszyka. Tak więc w sumie tutaj, jakbyśmy mieli wąski sprzęt, to wjedziemy. A ja znam jeden taki wąski sprzęt, który można tutaj wjechać. O właśnie, rozładować można do tego, więc spoko. Tutaj można by poustawiać.
Chociaż tak naprawdę miejsce do magazynowania tych skrzynek to mamy tutaj, nie? Byśmy więcej ich kupili. To tutaj, nie? Tak więc można też tak robić. Wiadomo, że zimową porą będziecie mieli więcej czasu, nie? Tak więc można te jabłka sobie... tak jak powiedziałem, sok jest to taka opcja dla tych, którzy nie mają cierpliwości albo grają na krótkim miesiącu i tutaj czas jest istotny, chociaż wtedy też mus się szybciej robi, to prawda. Ale po prostu nie mają czasu, żeby tutaj siedzieć i się bawić w to, to wtedy jak najbardziej ten sok jest tutaj spoko rozwiązaniem. Natomiast mus jest dla takich, którzy chcą więcej wycisnąć, być może gracie na trudniejszych poziomach, na trudnym poziomie, wtedy wiadomo, że warto zainwestować trochę więcej czasu, bo znacząco więcej zarobicie, jeżeli się nie mylę. To jeszcze sprawdzimy, bo ja tu mogę mówić, że znacząco więcej zarobicie, ale prawda jest taka, że najlepiej pokazać, jakie są tutaj, jak to wygląda. Czyli tak, same jabłka, jak widzicie, można też całkiem zarobić, jeżeli w styczniu je sprzedamy, ale ta różnica między minimum a maksimum nie jest aż takie duża, żeby to przetrzymywać i tak dalej. Z mojej perspektywy nie ma to w ogóle sensu. Tak więc tego bym nie wywoził. Jabłka też można sprzedawać w sklepie. To przy tym przydomowym, jeżeli się nie mylę. Tutaj jest to. Tylko mam teraz taką wersję. Ja mam to już ładnie wytłumaczone, ale tutaj mam jakąś starszą wersję, której jeszcze nie wrzuciłem tego. Mus jabłkowy, jak widzicie, maksymalnie 8,5 tysiąca. Różnica między minimum a maksimum jest dosyć duża. Tak więc można przetrzymywać do lata, ale z mojej perspektywy ja gram na łatwym poziomie, tak więc tutaj nie będziemy przetrzymywali. I jeżeli chodzi o sok jabłkowy, proszę porównajcie, 8,5 tysiąca, a tu jest 3, to jest duża różnica. I w sumie powiem wam, że rzadko kiedy na Hofbergman jakieś produkcje mają od razu w pierwszym podejściu dosyć dobrze to z głową zrobione, te takie ustawienia, że bo nieraz czasami nie opłaca się czegoś robić, a to naprawdę ma sens. Musimy spędzić więcej czasu, żeby zrobić tutaj ten mus, to on będzie droższy. I zyskacie na tym więcej, czyli jak najbardziej fajne rozwiązanie. Tutaj trochę tej pary upuścimy. Czekajcie, dorzucimy to. Też nie wiem, chyba nie powinienem opuszczać tej pary. Dobra, ale w sumie tutaj gotujemy te jabłka, tak więc dobra. Zamykaj. Niech się zamyka. I to jest naprawdę... Bo często, oczywiście większość z was twierdzi i ma rację, że ta mapa jest wybitną i tak dalej, ale czasami zdarza się, że właśnie takie pewne powiązania w typu, że mamy tutaj dwa rodzaje produkcji, jeden jest, nie wiem, jakiś tam bezproblemowy i można go zautomatyzować, a drugi wymaga więcej nakładów pracy i ten większy nakład pracy powinien być odpowiednio dobrze wycenione, to tutaj niekoniecznie tak bywało. Dobra, tutaj chyba przez przypadek 2 razy wcisnąłem. A w tym przypadku wydaje mi się, jest to naprawdę fajnie zrobione. Te skrzynki można tutaj więcej ich zakupić, można po prostu przychodzić tylko zbierać i wrzucać sobie do tego magazynu i później w okresie zimowym zrobić to wszystko, przerobić na mus. To jeżeli ktoś gra na trudnym poziomie, to przecież nie będę tłumaczył, jak to trzeba zrobić, nie? Oczywiście najlepiej byłoby to zrobić już jesienią, bo ten mus najdroższy jest pewnie zimą. Tak więc odpowiednio wcześniej trzeba by to zacząć produkować, nie? Dobra, i to sobie też tu wrzucimy. Więc dobra, soku więcej nie będę robił, bo rzeczywiście chciałbym trochę więcej tutaj wycisnąć z tego nie tyle soku, co pieniędzy. Tak więc będziemy raczej z tego robili ten mus, bo już widzę tutaj większość zebranych jest tych drzewek. Czekajcie, ile tych drzewek jest? Raz, 2, 3, 4, 5, czyli 600 litrów jabłek tu, czyli 1800... Nie, przepraszam, 1600, tak? Nie, 1200, 2400 mam. Przepraszam, 2400, czyli 2500 litrów jabłek, czyli 2500 litrów musu jabłkowego miesięcznie można by zrobić, tak? Wow, to już nawet w sumie fajne pieniądze zaczynają tutaj wchodzić w grę, szczerze mówiąc, bo jeżeli byśmy sprzedawali ten mus po 8000, no wiadomo, że tak nie wyciągniemy, ale powiedzmy tak uśrednijmy i zrobimy sobie tak po 7000, to około jakichś 15-16 tysięcy miesięcznie jest, można już mieć zysk z tego, no powiedzmy zysk, no. Oczywiście jeżeli nie liczycie swojej pracy, nie? To przychód
całkiem spory jest. Zważywszy na fakt, że ja tutaj za kredyty miesięcznie spłacam 10 000, to szczerze wystarczy, że tutaj i SAT niewiele kosztuje. Ile on kosztował? 50 000? Więc dosyć szybko jest w stanie się zwrócić ten kapitał, który tutaj musieliśmy zainwestować w ten SAT. Więc moim zdaniem całkiem nieźle. Całkiem szybko można to zwrócić, nie? Ten kapitał. Tak więc całkiem spory. Całkiem fajny biznes może tutaj być. No i to też jest przyszłość, nie? Giants pewnie w następnych wersjach farminga będzie sięgał po takie rozwiązania jak sadownictwo. To na pewno, tak? Kiedyś, ja jestem przekonany, że kiedyś będziemy mieli w podstawce właśnie takie rzeczy, jak zbiór jabłek, w ogóle sadownictwo. I przetwórstwo, może fajnie by było, gdybyśmy mogli przechowywać w odpowiednich warunkach. Jeszcze tych miejsc, gdzie Giants może się rozwijać, troszeczkę ich jest, ale nie przesadzajmy, że jest ich aż tak dużo. I z każdym nowym farmingiem będzie coraz mniej efektu wow, ponieważ no już nie ma za bardzo gdzie eksplorować, nie? A wiadomo, że ta gra nie może być zbyt realistyczna, tak? Tak więc, no... Chyba, żeby Giant zrobił innego farminga, taka wersja deluxe, gdzie by było takie bardziej wymagające, mniej arkadowa gra. W sumie to też jest jakiś pomysł. Słyszałem takie głosy, że fajnie by było, gdyby coś takiego było. Nie wiem, jak na to Giant się zapatrywał, bo to jest tylko takie, wiecie, gadanie, że fajnie by było, gdyby było, ale no, to jest decyzja jednak Giants. Dobra, wiecie co? Ojej, ja przez przypadek otwieram to. Ale tutaj jest ten mus, muszę odejść dalej, żeby nie aktywować tej triggera. I ten mus możemy sobie zabrać już do sklepu. Mało ten mus można by od razu sprzedawać w sklepie. W sensie, że transportować. Chociaż... zobaczymy. Czy to tak się uda? Chyba tak będzie, ale ja sobie też zawiozę do domu coś, nie? Żeby było i tam do sklepiku zawieziemy. A więc one tutaj powstają, te musy. I tak jak powiedziałem, nie będę teraz, ponieważ mam 3 dni teraz, to spokojnie będę sobie tutaj przyjeżdżał i będę zbierał i będę raczej celował w to, żeby tutaj mus wyprodukować, nie? Na większą skalę niżli ten sok, tak więc dobra, lecimy jeszcze sobie, sprzedamy ten, znaczy może nie tyle sprzedamy, co zawieziemy na ten, do domu sobie zawieziemy jedną skrzynkę musu, żeby pochwalić się, że tak, już mam wyprodukowane i to on jest tam z mojego sadu i tak dalej. Całkiem spoko. To jest właśnie to, co ja lubię też na tej mapie, nie? Że są takie rzeczy, które teoretycznie nie musisz tego robić, ale możesz robić i to też, jak tutaj w tym przypadku, to naprawdę, wydaje mi się, że naprawdę może być nawet opłacalne. Całkiem spoko. Jest też fajne pod tym względem, że to nie jest tylko bazuje na maszynach, że nie musisz mieć tu jakichś dużych kombajnów i tak dalej. Nie musisz dużo inwestować, bo tak naprawdę inwestujesz tylko w sad, inwestujesz w beczkę, bo musi być beczka do wody i kupujesz sobie skrzynki, które kosztują jakieś niewielkie pieniądze. No oczywiście tą beczkę musi ciągać jakiś ciągnik, tak? No ale umówmy się, na starcie tutaj jest dużo ciągników. Tak więc to nie jest problem w tym przypadku, co nie? Ale nie trzeba jakoś inwestować, jakiś kombajn do zbioru, nie wiem, buraków cukrowych albo szpinaku, a to są naprawdę duże pieniądze, żeby takie rzeczy zainwestować. Natomiast tutaj jest taka fajna opcja, gdzie jest taka swojska, bo to są jabłka, na niewielką skalę, nawet przyjemne. Fajnie było, gdyby jeszcze były ule tam. Ale być może w następnej iteracji, następnej wersji tej mapy będą tam ule. To by było fajne też. Tylko, że trochę daleko jest ten sad, bo tak to bym rowerem sobie jeździł. Pamiętam, jak był w 22 były ule niedaleko gospodarstwa, to zawsze rowerem lubiałem sobie jeździć. Dobra. Okej, dojechaliśmy. Otworzyć trzeba pakę. I teraz tak. Rozładujemy. Oj, jest trochę tych. R. Dobra, i jeszcze raz R. Chyba na 2 złapałem. I tutaj chyba można też sprzedawać. Tak, można. Czyli fajnie. W tym momencie mam masło, ser żółty, jaja, papryczki, chili, ziemniaki, baraninę.
bo to o czym mówiłem, że już przywiozłem, i mus jabłkowy sprzedajemy. Więc trochę tego jest już. Nie, są nadal trochę pustki, ale nie jest aż tak źle. Tu mam nawet winko moje, chociaż ciekawa rzecz, bo wina już nie sprzedaję, ale skrzynka jest. Więc dobra, okej. I tutaj to. W sumie też w dzisiejszym dniu troszeczkę produkcji będę musiał. Kozi ser zrobić. Aha, no jajka będę musiał przewieźć do tego, do piekarni. No, kilka rzeczy takich jest. Tutaj na tej mapie nigdy nie ma czegoś takiego. Znaczy, jeżeli na tej mapie masz jakieś takie, przewinę sobie czas, to 3 razy pomyśl, ile masz. Czasami nie masz czegoś do zrobienia. Autentycznie, nawet obornik od kaczek wyrzucić. Albo jajka zebrać. To zawsze jest jakaś robota. A ja mam tutaj jeszcze dużo jajek do wywiezienia, bo mam w magazynie dużo jajek, bo do piekarni muszę je wywieźć, te jajka. Bo tam się robią ciasta, nie? Które też oczywiście... No nie, tutaj nie mogę teraz też otworzyć, bo to się chyba gdzieś... Jak to się otwiera? Oj, z tą bramką zawsze mam tutaj problem. Żeby... O, teraz się otworzyła. Dobra, okej, ale ja chcę tylko jajka wziąć stąd, nie? Dobra. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Zabawa w sadzie jest przednia, moim zdaniem. O, widzę, że jest też mięsko, trzeba będzie też zanieść. Tak więc kolejny sposób, w jaki możecie tutaj zarabiać, wydaje mi się naprawdę fajny. Naprawdę fajny. I pod tym względem, że nie trzeba za dużo inwestować. To jest naprawdę godna polecenia opcja, w jakim tutaj możecie zarabiać. I to, tak przeliczyłem sobie, tak 15 000 przychodu miesięcznie. No to proszę bardzo, zaraz wam pokażę. Ja mam teraz długów zaciągniętych troszkę i miesięcznie tyle muszę spłacać, tak więc spoko, możemy się bardziej zadłużyć teraz, jeszcze bardziej. Na razie mam do oddania 230 000, to nie jest aż tak dużo. Czas zainwestować w coś dużego, ale jeszcze nie wiem w co. Dobra, w dzisiejszym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście proszę łapkę w górę i zapraszam na kolejny. Pozdrawiam, Anton.